Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj komentarz bieżący do ostatniej głośnej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej statusu Ukraińców w Polsce. Jest to bardzo ważna i dobra decyzja. Nawet nie tyle, moim zdaniem, najważniejsze są tutaj faktyczne skutki tej ustawy, co jest to pierwszy wyłom w murze. Jest to pierwsza istotna decyzja polskiego państwa, polskiego prezydenta lub polskiego rządu, która idzie wbrew temu proimigracyjnemu determinizmowi, w którym funkcjonowaliśmy przez ostatnie 10 lat. I oczywiście jest to tylko, miejmy nadzieję, pierwsza cegła w murze, pierwszy istotny krok w przebudowie, racjonalizacji polskiej polityki migracyjnej. Dotykamy tutaj wielu węzłowych kwestii, które są dzisiaj ważne w Polsce, tak samo jak są ważne w innych krajach Europy Zachodniej, które w tym procesie imigracji zabrnęły, zaszły dużo dalej i z których przykładu powinniśmy się uczyć. Podstawowe pytanie, jakiego tutaj dotykamy, jest bardzo proste i bardzo ważne. Czyim państwem jest Polska? Do kogo Polska należy? Czy Polska jest państwem narodowym Polaków, czy też Polska jest pewnym konglomeratem, pewną firmą ubezpieczeniową, w której jednostki, które pojawiły się tutaj na tym konkretnym terytorium z całego świata w ramach uniwersalnej teorii praw człowieka otrzymują konkretne świadczenia, na które się umówiły z ową firmą ubezpieczeniową. Czy uznajemy, że polski naród jest pewnym realnym bytem, do którego należą Polacy, do którego inni nie należą i na tym konkretnym terytorium oni w związku z tym mają określone prawa, czy jednak jesteśmy właśnie pewnym pododdziałem globalnego, liberalnego porządku. I to jest oczywiście kwestia bardzo ważna, gdzie dostęp do świadczeń socjalnych i prawa polityczne wynikające z obywatelstwa, bo pamiętajmy, tutaj Nawrocki w swoim projekcie, który wysłał do Sejmu, dotyka także kwestii obywatelstwa, wydłużenia czasu, po jakim można się ubiegać o polskie obywatelstwo, to są sprawy absolutnie fundamentalne. Ta sprawa 800+ jest oczywiście ważna i symboliczna, ale jest to w gruncie rzeczy tylko wycinek szerszego, bardzo istotnego zagadnienia, ponieważ należy dążyć do tego, żeby Polakami, także w świetle prawa, były jedynie te osoby, które realnie są Polakami, w sensie faktycznym. To w ogóle wynika tego, to w ogóle tutaj jakby ważne jest, żebyśmy uznawali, że istnieje coś takiego jak realna polska narodowość, realny polski naród, a porządek prawny i polityczny ma jedynie odzwierciedlać pewną realnie istniejącą rzeczywistość. I to jest oczywiście coś idącego wbrew liberalnej narracji, liberalnej frazeologii, w której w gruncie rzeczy wszyscy ludzie są tacy sami, urodzenie się tutaj jest kwestią pewnego przypadku i państwo w zasadzie powinno obsługiwać indywidualne interesy każdej jednostki, która tutaj przebywa w ten sam sposób. W gruncie rzeczy, zgodnie z tą ideologią, na bycie Polakiem można się w pewnej mierze zapisać. Tak jak się, powiedzmy, zapisujemy, żeby mieć kartę Moja Biedronka albo kartę stałego klienta w jakimś sklepie. Tak? Zapisujesz się, zbierasz ileś tam żabsów, ileś tam punktów, ileś tam pieniędzy wydajesz, a potem masz jakiś tam rabat 15%. Dostajesz jakieś świadczenia społeczne, dostajesz jakieś tam możliwości, żeby dostać produkt tani, konkretny, albo dostać go za darmo, bo wcześniej ileś tam rzeczy zrobiłeś. No, to jest taki model, powiedziałbym, liberalno-konsumpcjonistyczny. Albo możemy trzymać się tradycyjnego modelu, w którym co do zasady człowiek jest Polakiem z urodzenia ze względu na swoje pochodzenie, ze względu na to, ewentualnie jak został wychowany, a nie, że po prostu kilka lat sobie tutaj pomieszkasz, zdasz, tak jak to jest w tej chwili, poziom znajomości języka B1 zaliczysz, tak? No każdy, kto się uczył jakiegokolwiek języka, wie, że jest to niezbyt wymagające, tak? Jest komunikatywne posługiwanie się językiem polskim, no i dostajesz paszport, masz tę kartę stałego klienta i w związku z tym masz dostęp do rozmaitych świadczeń. Tutaj oczywiście dotykamy także pewnej formy pośredniej, tak? Pośredniego uprzywilejowania obywateli innego państwa wobec Polaków w przypadku dostępu do służby zdrowia, tak jak to było do tej pory, ponieważ nie wszyscy musieli pracować, odprowadzać składkę zdrowotną, żeby mieć dostęp do darmowej służby zdrowia, albo, tak jak to w tej chwili stawia prezydent Nawrocki, żeby postawić Polaków
i Ukraińców na tym samym poziomie, gdzie w gruncie rzeczy powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby Polacy byli co do zasady traktowani priorytetowo we własnym kraju. I oczywiście tutaj przechodzimy do kwestii, co to ma w praktyce oznaczać, ale najpierw musimy sobie uzmysłowić wagę tych wszystkich zagadnień, ponieważ kwestia dostępu do konkretnych świadczeń i do konkretnych praw politycznych to jest decyzja. My możemy podjąć taką albo owaką. To nie jest tak, że są jakieś uniwersalne zasady, do których my się musimy w związku z tym dostosować. To Polacy mogą zdecydować, kogo będą uznawać za innego Polaka w świetle prawa. I już dzisiaj mamy tutaj pewnego rodzaju problem. Podam konkretny przykład. Jest taki ukraiński youtuber, nazywa się Denis Łukianow, ma 260 000 subskrybentów. On produkuje kolejne i kolejne filmy, które przedstawiają Ukraińcom Polskę w negatywnym świetle. Wynotowałem sobie tutaj kilka przykładów, tytułów jego filmów. Okropność. W Polsce mają miejsce napady na Ukraińców. Okropność w Polsce. Straszne, co się stało z Ukraińcami. W Polsce dla Ukraińców robi się niebezpiecznie. Okropność w Polsce. Brutalny gwałt na Ukraińce. Ukrainka poszła na spotkanie z Polakiem i oto co się stało. Śmieci. W Polsce trwają prace nad projektami ustaw. Czy Ukraińcy za to zapłacą? Wiadomości z Polski. No i ten gość ma polskie obywatelstwo. W świetle prawa jest takim samym Polakiem jak ja i wy, drodzy nasi widzowie, chociaż publicznie pisze, że umywa ręce od obowiązków wobec Polski. Co więcej, przekonuje Ukraińców, część Ukraińców go w komentarzach pisze, nie no, chłopie, przesadzasz, w Polsce nie jest wcale źle i tak dalej, nie? Ale on tych Ukraińców, którzy go oglądają i których trochę jest, stara się przekonać, że Polska jest beznadziejna i do negatywnej postawy wobec państwa polskiego, mimo że sam formalnie jest polskim obywatelem. To jest problem, który na razie w Polsce pewnie jest jeszcze anegdotyczny, ale w krajach Europy Zachodniej takich formalnych obywateli, którzy w praktyce mają wrogie nastawienie do własnego państwa, jest bardzo, bardzo wiele, albo co najmniej obojętne, albo traktują to czysto interesownie, jak te właśnie kartę stałego klienta w jakimś sklepie, tak? To jest coś, co dostajesz przy okazji, to obywatelstwo i dzięki temu masz ileś tam przywilejów, albo ewentualnie niższy status, tak, że masz dostęp do iluś tam świadczeń, mimo że obywatelem nie jesteś. Wreszcie mamy po prostu tych, którzy są już otwarcie, mimo tego, że mają obywatelstwo i wszelkie prawa socjalne i polityczne, są do danego kraju nastawieni w sposób nie tyle obojętny czy interesowny, co wręcz wrogi. No i to są, na przykład we Francji mówi się o tak zwanych papierowych Francuzach. Nie jest to jakaś aberracja z niszowych stron internetu, to jest język, którego używa chociażby obecny minister spraw wewnętrznych Francji Bruno Retailleau, mówiąc, że takie zjawisko po prostu realnie istnieje. Ludzie, którzy mają francuskie obywatelstwo, nie są Francuzami, co więcej są do Francji nastawieni w sposób bardzo negatywny. W Niemczech minęło ostatnio 10 lat, odkąd Angela Merkel zdecydowała się na swoje słynne Wir schaffen das, damy radę, i wpuściła koło 1 000 000 tak zwanych uchodźców, między innymi z Syrii i Iraku. Czytałem sobie niedawno artykuł na Frankfurter Allgemeine Zeitung, czołowa mainstreamowa niemiecka gazeta, która wylicza, że tylko 14% spośród tych ludzi po 10 latach wyjechało z Niemiec, za to niecała 1/5, niecałe 180 000 spośród około 1 miliona ludzi już dostało obywatelstwo. Ludzi, którzy przyjechali z kompletnie innej części świata do Niemiec, już około 1/5, 180 000, to jest spore miasto, dostało niemieckie obywatelstwo. Ma w związku z tym już takie same prawa polityczne i socjalne co Niemcy. I przyjechał sobie taki zawodnik z Syrii, no i on teoretycznie, wszystkie jego dzieci, wszystkie jego wnuki będą nieodróżnialne w świetle prawa od Niemca z dziada, pradziada. W Polsce ten problem dopiero się może zacząć, ale on będzie miał miejsce na dużą skalę, jeżeli nie odpowiemy sobie jednoznacznie na pytanie. Po pierwsze, kto jest Polakiem? Po drugie, kogo obejmuje system pewnej narodowej solidarności, ponieważ w imię czego funkcjonuje coś takiego jak świadczenia socjalne, czy w imię czego funkcjonuje coś takiego jak państwowa służba zdrowia, do której ktoś, kto zapłaci za ubezpieczenie zdrowotne w ramach składki zdrowotnej, czy też ewentualnie sam się ubezpieczy, będzie miał darmowy dostęp. No w imię tego, że chociaż jesteśmy jednostkami, ludzie różnie zarabiają, są w różnym wieku i tak dalej, to jesteśmy jednym narodem i w związku z tym uznajmy za pewne wspólne dobro, żeby nawzajem o siebie dbać. Uznajemy, że jest to pewien obowiązek nasz wspólny wobec zarówno przeszłych pokoleń, jak i przyszłych pokoleń, żeby dbać o Polskę. I w związku z tym Polak mieszkający w Polsce ma konkretne prawa i przywileje. No i powstaje pytanie, w imię czego ktoś z zewnątrz ma mieć dostęp do świadczeń, które mają co do zasady dążyć do tego, żeby polskim rodzicom, którzy mają dzieci, było lżej
żeby było im łatwiej się zająć dzieckiem, żeby mieli większe możliwości materialne przy opiece nad tymi dziećmi. Albo w imię czego obcokrajowiec ma mieć taki sam dostęp do polskiej służby zdrowia jak Polak. W imię czego ma mieć dostęp do darmowej edukacji na takich samych zasadach jak Polak. Dlaczego nie może na przykład musieć zapłacić dodatkowo, żeby mieć taki sam dostęp jak Polak do konkretnej usługi? No, to są pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, bo to nie jest oczywiste, że musimy funkcjonować w takim liberalnym modelu, w którym każdy po spełnieniu niewybórowanych warunków, to ze względu na to, że pracuje, ma dostęp do takich świadczeń jak na przykład 800+, 300+, aktywny rodzic, etc. Tych świadczeń jest przecież nie aż tak mało. Nie jest ich oczywiście też tak dużo jak w innych krajach Europy Zachodniej, tak? Ale co do zasady one są i są pewnym kosztem dla budżetu i jest dobrze, że one istnieją w większości tych przypadków, myślę, zdecydowanej większości, ale co do zasady one powinny być dla Polaków. Tak ja uważam. Uważam, że jest to pogląd uzasadniony i myślę, co więcej, że znaczna część Polaków także tak uważa. Robiliśmy 2 lata temu zamówiliśmy taki sondaż, zgodnie z którym wyraźna większość Polaków uważa, że tak, świadczenie typu 800+, czy dostęp na przykład do dofinansowywanych przez państwo mieszkań powinien być dla Polaków. Jest to logiczne. Dlaczego? Dlatego, że Polska nie jest, tak jak już mówiłem, jakąś prywatną firmą ubezpieczeniową, w której ludzie, którzy teraz żyją, się zrzucają na coś i dostają w zamian konkretną usługę, tylko na przykład to, że mamy dostęp do jednak na jakimś tam poziomie, czego byśmy nie mówili, służby zdrowia, która działa lepiej lub gorzej, ale jednak działa i Polacy mają do niej co do zasady dostęp darmowy, do oczywiście tego, co obejmuje NFZ, no, wynika z tego, że przez ileś pokoleń Polacy zapracowali sobie na pewien dobrobyt i na przykład w ramach tego były pieniądze na konkretny sprzęt medyczny, były pieniądze na wykształcenie konkretnej liczby lekarzy, którzy nabyli kompetencje do tego, żeby leczyć. Mamy koszty szpitali itd. Do tego to wszystko jest wypracowane na przestrzeni iluś tam lat, dekad przez Polaków. No i teraz pytanie, czy ktoś, kto przyjeżdża z zewnątrz, koniecznie ma mieć prawo do tego, żeby z tego korzystać. W ogóle pojawia się tutaj pytanie, dlaczego ktoś przyjeżdża z zewnątrz? No, co do zasady, tym wydawałoby się jedynym racjonalnym argumentem za imigracją są kwestie ekonomiczne. Tak, czyli ktoś, wiadomo, ten słynny argument z rąk do pracy, który tutaj wiele razy poruszaliśmy. Bo tam opowieści dziwnej treści o tym, że każdy ma prawo przyjechać gdzie chce, zostawiam na boku, tak? Jeżeli chcemy mieć własne państwo jako Polacy, no to tego typu bzdety trzeba zostawić na boku. No więc jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj, no to dlatego, że to miałoby się Polsce w jakiś sposób opłacać. Mamy też oczywiście pewną grupę, powiedzmy, uchodźców, tak? Takich prawdziwych uchodźców, którzy na przykład uciekali przed wojną i nie mieli gdzie indziej niż do Polski przyjechać. Takie sytuacje oczywiście się zdarzają, tak jak mieliśmy wybuch wojny na Ukrainie. Natomiast pojawia się wtedy pytanie, ilu tych ludzi, o których tutaj mówimy, to naprawdę są uchodźcy, no i też ilu z nich, o których tutaj, bo Europa Zachodnia nam doskonale pokazuje, że ubieganie się o prawo pobytu na zasadzie zabiegania o azyl w różnych formach jest na ogromną skalę dzisiaj w Europie nadużywane. Tak? I tego też trzeba bardzo wyraźnie pilnować. Tak? Z drugiej strony mamy także oczywiście pytanie o granice i czas trwania takiej pomocy humanitarnej w ramach chrześcijańskiej moralności i w ramach polskiego interesu narodowego musimy sobie na te pytania jakoś odpowiedzieć. No i oczywiście, oczywiście nie możemy pozwolić na to, żeby tutaj pomieszać wszystkie te kategorie i pozwolić na traktowanie wszystkich Ukraińców tak, jakby to byli wyłącznie uchodźcy. Po drugie też, czy uchodźcom się należy 800+ z pieniędzy polskiego podatnika, to nie jest jednoznaczna kwestia, tak? I Polacy mają prawo zadawać takie pytanie, czy nie jest tak, że tego typu programy powinny być co do zasady dla Polaków. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, jeżeli podobają Wam się tego typu materiały, jeżeli chcecie, żebyśmy mogli mówić mocnym, jednoznacznym, ale także rzetelnym, poważnym głosem młodego pokolenia polskich patriotów, żebyśmy mogli przebijać się w polskiej debacie publicznej, rozważcie proszę wsparcie naszej pracy poprzez wejście na naszą stronę wspieram.enlat.pl lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. Pamiętajcie, Polska będzie Polską tylko jeżeli o to zawalczymy. My chcemy o to walczyć i się nie zatrzymamy.
W Niemczech, o których tutaj mówiłem, znów według Frankfurter Allgemeine Zeitung, zupełnie mainstreamowego medium, w ciągu tych lat, odkąd Merkel otworzyła się na tych ludzi, między rokiem 2016 a 2024 państwo niemieckie wydało między 20 a 30 miliardów euro na ich obsługę administracyjną, socjal i podobne programy. No i tutaj oczywiście co z tego, że większość z nich pracuje, czym oczywiście także niemieccy się ekscytują, jeżeli to wcale nie jest oczywiste, że ta ich praca, ich wartość dodana, to jest ten ekonomiczny argument za imigracją, podatki, które oni odprowadzają, produkty, które oni tutaj kupią, polskie i tak dalej, rzeczywiście wychodzi na plus. To nie jest wcale oczywiste. Jak pokazują liczne badania z Francji, Holandii czy Wielkiej Brytanii, nierzadko imigracja, także imigracja ekonomiczna, długofalowo okazuje się kosztem. Między innymi ze względu na to, że imigranci otrzymują dostęp do rozmaitych świadczeń. I co z tego, że ktoś pracuje, jeżeli na przykład jego żona czy jego dzieci następnie dostają jakieś świadczenia albo korzystają z usług publicznych, to jest ta druga rzecz, korzystają ze szkoły, korzystają ze służby zdrowia. Jest potrzebne, żeby wydawać pieniądze na administrację, która ich obsłuży. Przecież wszyscy ci imigranci, ci uchodźcy, to także kosztuje pieniądze. Jest potrzebna dodatkowa infrastruktura po to, żeby ich obsłużyć. Potrzebujemy urzędników, którzy przepracują wszystkie ich wnioski, nadzadzą im PESEL-e, na przykład tak jak to było w Polsce i tak dalej. Mamy służbę zdrowia, mamy mieszkanie, mamy całą potrzebną infrastrukturę, mamy liczne przecież programy, do których także w Polsce cudzoziemcy mają dostęp, jeżeli pracują i spełnią tam określone warunki, ale wiemy, że to nie dotyczy tylko Ukraińców czy Białorusinów, ale cudzoziemców co do zasady. Tak? Anglijczyk, który w Polsce pracuje, też jak popatrzymy sobie na listę, kto pobiera pieniądze z 800+, czy z aktywnego rodzica, no to znajdziemy tam różne egzotyczne narodowości. Tak? Więc to nie jest tylko kwestia Ukraińców. Tak? Więc to, że ktoś pracuje w Polsce, to nie oznacza, że on ma moralne prawo do tego, żeby partycypować na takich samych zasadach jak Polak we wszystkich polskich usługach publicznych, czy we wszystkich polskich świadczeniach. To nie jest oczywiste. A przecież on i tak korzysta siłą rzeczy na przykład z polskich dróg, tak? Czy z bezpieczeństwa zapewnianego przez polską policję, utrzymywaną z polskich podatków. Każdy imigrant jest pewnym kosztem, jako że przyczynia się do obniżenia poziomu spójności społecznej i narodowościowej. Każda masowa imigracja jest pewnym eksperymentem na żywej tkance społecznej. I teraz, jeżeli dany imigrant rzeczywiście będzie taką dużą wartością dodaną, no to możemy rozważać, czy mu tutaj nie pozwolić się osiedlić. Ale trzeba sobie zawsze odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście jest to i ekonomicznie, uwzględniając koszty społeczne, opłacalne, bo jeżeli jakiś gość tu przyjeżdża tylko po to, żeby rozwozić pizzę, a równolegle będzie pobierał świadczenia na przykład swoje kilkoro dzieci, może się okazać, że polska gospodarka go tak naprawdę niespecjalnie potrzebuje. Jest to pewien dodatkowy luksus, który ani nie jest specjalnie rozwojowy, innowacyjny, czy też nie jest tak naprawdę niezbędny. A w praktyce może się okazać, że on wychodzi na minus do naszego budżetu, a jeżeli na przykład jego dziecko już wychowane w Polsce, okaże się, że już nie będzie chciał pracować, tylko na przykład będzie chciało kogoś pociąć nożem, no to już to wyjdzie oczywisty minus dla Polski, tak? I tego typu pytania musimy sobie umieć dzisiaj zadać. Moim zdaniem na przykład co do zasady także praca cudzoziemców powinna być wyżej opodatkowana niż praca Polaków, żeby Polaka bardziej opłacało się zatrudnić. Tak samo jak polskie świadczenia powinny być dla Polaków. To są kwestie, które w Europie Zachodniej są dyskutowane od dekad. Tak? We Francji już w latach 80. Front Narodowy wzniósł hasło préférence nationale, tak? Preferencji narodowej. Tego, że co do zasady Francuzi powinni mieć wobec imigrantów, wobec cudzoziemców priorytet w dostępie do usług publicznych, do pracy, do mieszkań, do świadczeń itd., itd. Do dzisiaj w pewnej formie to funkcjonuje w programie Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. To nie jest tematem dzisiejszego nagrania. Chcę tylko powiedzieć, że jest to kwestia, która jest dyskutowana od dekad i w Polsce ona także dzisiaj się pojawia i to są konkretne decyzje, które będziemy musieli sobie rozstrzygnąć. Te 10 lat zresztą
o których tutaj jest mowa, jako okres niezbędny, żeby się ubiegać o polskie obywatelstwo, to nie jest wcale dużo. Tak? No to jest średnie mniej więcej wymaganie w Europie. Tak? Tyle jest we Włoszech, tyle jest w Hiszpanii. Moim zdaniem przypadki obywatelstwa, jeżeli ktoś nie ma polskiego pochodzenia, no to powinny być raczej wyjątki. Polskie obywatelstwo powinno odzwierciedlać pewien stan faktyczny. Co do zasady nie powinniśmy podejmować ryzyka. Pamiętajmy, jeżeli komuś dajemy obywatelstwo, dajemy też obywatelstwo wszystkim jego potomkom. Co z tego, że ten konkretny człowiek będzie miły i będzie pracował? Jego dzieci już wcale nie muszą tego robić. To są przypadki bardzo liczne w Europie Zachodniej, że pierwsze pokolenie jest bardziej opłacalne, czy też mniej problematyczne niż kolejne, to już urodzone w Europie. I wreszcie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Jeżeli mamy na swoim terytorium grupę cudzoziemców znaczącą, no będziemy też mieli polityków, którym opłaca się obsługiwać interesy tej grupy i którzy będą chcieli ją reprezentować. W związku z tym będzie presja polityczna na to, żeby dostawali obywatelstwa i żeby mogli głosować. Czasem można się zastanawiać, no ale ludzie generalnie raczej nie chcą masowej imigracji. Dlaczego politycy ją popierają? Dlatego, że część polityków kalkuluje sobie, że im się bardziej opłaca z jednej strony obsłużyć konkretnych lobbystów, którzy są imigracji, ale z drugiej strony zaimportować sobie wyborców. Łatwiej jest zaimportować sobie wyborców, niż przekonać do siebie dodatkową dużą grupę ludzi spośród tubylców. Tak to po prostu nierzadko wygląda, tak? I później widzimy tego konsekwencje. Równolegle także na przykład w Wielkiej Brytanii Nigel Farage we wtorek teraz wygłosił swoje przemówienie. Jego partia Reform prowadzi w sondażach. W ostatnich wyborach lokalnych w maju dostała 30% głosów. I Farage ma realne szanse, żeby zostać premierem w kolejnych wyborach w Wielkiej Brytanii. On także mówi o tym, że świadczenia mają być w pierwszej kolejności dla Brytyjczyków. Ale co jest tutaj ciekawe, bo chodzi mi o to, żeby pokazać, jak debata w tej sprawie przesuwa się także w krajach, które są bardzo poprawne polityczne i bardzo generalnie liberalne, tak? Także jeśli chodzi o podejście do własnej tożsamości narodowej, czy szerzej porządek polityczny. Farage deklaruje, że pierwszego dnia, jak tylko zostanie premierem, jeżeli mu się uda wygrać wybory, to zdecyduje o tym, że Wielka Brytania wypowie Europejską Konwencję Praw Człowieka. Chce także wycofać się z konwencji o uchodźcach, z 1951 roku, z Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko torturom i z konwencji przeciwnej szmuglowaniu ludzi przemytu ludzi Rady Europejskiej, Council of Europe Anti-Trafficking Convention. Z drugiej strony, więc to jest język, którego w Polsce nie ma. Nikt jeszcze w Polsce nie mówi. I dlaczego o wycofaniu się z Konwencji Praw Człowieka? No, w imię czego? W imię tego, żeby było łatwiej deportować ludzi. Ponieważ Farage mówi, że potrzebna jest ustawa o masowej deportacji, jak to nazwa. O masowych deportacjach imigrantów, którzy są kosztem dla Wielkiej Brytanii. Co więcej, deklaruje, że jest gotowy deportować imigrantów do dowolnych krajów świata, że jest gotowy nawet do Afganistanu rządzonego przez talibów deportować imigrantów, którzy są w Wielkiej Brytanii niepożądani. Deklaruje, że obowiązek deportowania imigrantów będzie wpisany do prawa. Jeżeli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie będzie skutecznie deportować jak imigranta, który jest imigrantem nielegalnym, który nie ma prawa pobytu w Wielkiej Brytanii, to będzie to po prostu przestępstwo i że należy ich trzymać w bazach wojskowych, dostosować do tego, a nie w hotelach, w których będą sobie żyć z pieniędzy brytyjskiego podatnika. Deklaruje, że chciałby w ciągu 5 lat kadencji deportować 600 000 ludzi, co pozwoli na 17 miliardów funtów, mniej więcej 5 zł, tak? Czyli 17 miliardów funtów to 85 miliardów złotych, a w ciągu 5 lat kadencji, w ciągu 2 kadencji 42 miliardy funtów chciałby w ten sposób oszczędzić poprzez nawet zapłacenie niektórym krajom trzecim, żeby one wzięły tych imigrantów, ale i tak będzie to mniejszy koszt dla Wielkiej Brytanii, żeby się tych ludzi pozbyć. Oczywiście to są pewne zapowiedzi. Czy Farage zostanie premierem, czy Farage będzie w stanie to przeprowadzić, to jest otwarte pytanie. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazywać, że to jest problem uniwersalny, to nie jest problem tylko w Polsce i my będziemy w Polsce mieć dokładnie te problemy, dokładnie te dylematy, które mają dzisiaj przedstawiciele innych krajów. Farage nazwał
obecną sytuację inwazją na Wielką Brytanię i powiedział, że masowa imigracja jest rosnącym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa narodowego. I co ciekawe, nie mówi tego tylko Farage. Kwestia wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest podnoszona także przez polityków Partii Konserwatywnej, w tym przez część jej kierownictwa, ale nawet przez część Partii Pracy. Mieliśmy w zeszłym tygodniu pierwszego posła Partii Pracy, partii lewicowej w Wielkiej Brytanii, którym powiedział, że rząd musi wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka, żeby być w stanie skutecznie deportować imigrantów z Wielkiej Brytanii. Były minister spraw wewnętrznych z Partii Pracy i najpopularniejszy w sondażach polityk Partii Pracy, Lord Blunkett, kilka dni temu wezwał rząd do wyjścia z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Potrzebne są radykalne rozwiązania. To cytat z Lorda Blunketta. No więc tego typu język, w nawet tak poprawnym politycznie liberalnym kraju jak Wielka Brytania, przez polityków, którzy nie są żadnymi nacjonalistami, się pojawia. Dlaczego się pojawia? Dlatego, że oczekiwania społeczne po latach masowej imigracji i indolencji państwa wobec kosztów imigracji narasta do tego poziomu, że także oportunistyczni politycy, wyrachowani politycy wiedzą, że muszą tego typu hasła podnosić. Oczywiście wiadomo, jak to z politykami, łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale chodzi mi o to, żeby pokazać, że to nie jest tak, że Polska jest tak, jak to zawsze nam liberalne media przedstawią. Polska jest jakimś skansenem, śmietnikiem Europy, w którym straszliwi faszyści mówią straszliwe rasistowskie rzeczy. Polska w sprawie migracji wcale nie jest we wszystkim przesunięta na prawo. Nikt na przykład w Polsce jeszcze nie podejmuje tematu wyjścia z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wyobrażacie sobie, co by się wydarzyło, gdyby jakiś czołowy polski polityk, mający szansę być premierem w kolejnym rządzie, powiedział, że trzeba wypowiedzieć konwencję ONZ-u przeciwko torturom? Wyobrażacie sobie, jakie byłyby komentarze w mediach? Farage to właśnie powiedział. Podobnie na przykład Geert Wilders, tak, w Holandii, który także prowadzi w sondażach w Holandii, chociaż pewnie będzie mu trudno sformułować rząd. No ale w Holandii będziemy mieli przyspieszone wybory w październiku, zobaczymy. Także hasło to jest wasz kraj i także hasło wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Śmiejemy się ze Szwedów nierzadko. Szwedzi w Polsce funkcjonują jak taki, na polskiej prawicy jako taki, prawda, kraj niezwykle, wiadomo, lewicowy, postępowy, proimigracyjny. Oni odbierają obywatelstwo. W Polsce konstytucja zakazuje odbierania obywatelstwa. Nawet ludziom, którzy je dostaną, pochodzenia imigracyjnego, którzy później będą popełniać jakieś poważne przestępstwa. Takiemu człowiekowi też nie jesteśmy w stanie odebrać obywatelstwa, choć on przeprowadził zamach terrorystyczny. Szczęśliwie, dzięki Bogu, jeszcze nie mieliśmy w Polsce takiej sytuacji, ale gdyby była, to nie moglibyśmy takiemu człowiekowi odebrać obywatelstwa, bo nie ma do tego narzędzi prawnych. No i to jest problem. Musimy się z góry zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. W tej chwili ta ostatnia decyzja prezydenta Nawrockiego przesuwa debatę w Polsce na prawo, ale ciągle jest mnóstwo miejsca na prawo od niego w kwestii imigracji. Status quo jest radykalnie proimigracyjne. Dalekie od oczekiwań społecznych Polaków. Myślę, że wiele przepisów, które funkcjonują w Polsce, Polacy nawet się nie do końca orientują, na przykład jak można dostać polskie obywatelstwo, albo że 800+ idzie po prostu dla cudzoziemców, to nie tylko dla Ukraińców czy Białorusinów. To jest duża przestrzeń do popisu. Jestem ciekaw, czy tutaj przechodzę trochę do już krótkiego, podsumowującego komentarza, jeśli chodzi o same skutki polityczne tej decyzji Nawrockiego. On oczywiście pokazuje, że nie żartował. Pokazuje, że naprawdę będzie chciał być prezydentem odbieranym pozytywnie, nie tylko przez powiedzmy umiarkowaną część wyborców PiS-u, ale także przez tych bardziej konserwatywnych. Także przez wyborców Konfederacji, a nawet przez wyborców Brauna, tak, którzy przecież dali mu prezydenturę. Tak? Wyborcy Mencyna i Brauna dali mu prezydenturę, wszyscy to wiedzą i widać, że Nawrocki tego nie ignoruje w perspektywie swojej walki o reelekcję. Jest to oczywiste. Polityk zawsze kieruje się, oczywiście nie powinien tylko tym się kierować, ale zawsze ma to z tyłu głowy, nie jest to nic złego. Następne wybory, w których będzie brał udział. Więc pod kątem swojej reelekcji Nawrocki tutaj widać, że traktuje to poważnie, ale także takie są oczekiwania społeczne, myślę, wielu Polaków, także to sugerują badania, którzy bynajmniej niekoniecznie głosują na PiS, Konfederację, czy nie mówiąc o Braunie, tylko na przykład na Hołownię, czy nawet część wyborców, myślę, że istotna część wyborców Platformy. Przecież dlaczego Trzaskowski mówił w kampanii, chociaż nic z tym potem nie zrobił Tusk czy Trzaskowski, że należy 800+, żeby ograniczyć do pracujących Ukraińców? No właśnie dlatego, że takie są nastroje społeczne. To, że tego nie przeprowadzili, no to ich głupota. Pewnie przyczyniło się to w jakiejś tam części do tego, pewnie nie decydujące, ale jakieś tam jednak, że przegrał Trzaskowski wybory, był w tym kompletnie niewiarygodny i jeszcze dodatkowo tylko mówił, a nie przeprowadzał konkretne działania. No i tutaj oczywiście Nawrocki na tego typu decyzjach jest w stanie zbudować pewną popularność. Tym, że oczywiście moim zdaniem będzie to jego osobista popularność, która niekoniecznie będzie się przekładała na popularność PiS-u, który go wystawił w wyborach.
Zobaczymy. Natomiast wydaje mi się, że to, żeby te decyzje Nawrockiego przełożyły się na popularność PiS-u, to by wymagało tego, żeby politycy PiS-u szli w podobnym kierunku. Póki co robi to tylko niewielka mniejszość wyborców polityków PiS-u, tak? Jeśli chodzi o kwestie imigracyjne. Profesor Krasnodębski czy Janusz Kowalski są w stanie skrytykować legalną imigrację, czy podejmować tego typu zagadnienia. To, co zrobił, ta decyzja Nawrockiego oczywiście jeszcze nie dotyka legalnej imigracji w sposób taki z otwartą przyłbicą, ale pośrednio. Tak? Kwestia obywatelstwa jest absolutnie kluczowa. Ja o tym też wiele razy mówiłem, więc jej także dotyka. No i oczywiście te świadczenia. Tak? To jest bardzo ważne. Chodzi mi o to, że nie dotyka skali imigracji, tak? ale dotyka praw imigrantów, którzy tutaj będą przebywać. Więc jest to bardzo istotne, gdzie przecież równolegle czołowi politycy PiS-u, o czym mówiłem w swoim poprzednim materiale, jednym z poprzednich, tak, Przemysław Czarnek, Joachim Brudziński dołączył do tego grona, a Mariusz Błaszczak parę dni temu chwalą legalną imigrację. Więc wątpię, żeby PiS na tych decyzjach Nawrockiego zyskał. Myślę, że Nawrocki będzie miał interes przede wszystkim w tym, żeby wspierać konkretnych polityków, którzy będą mu bliscy, tak, w ramach wewnętrznej rywalizacji w PiS-ie, o miejsca na listach, o mandaty w perspektywie 27 roku, a w perspektywie 30 i swojej reelekcji, żeby być postrzegany jako, jak to będzie mógł ładnie mówić, prezydent wszystkich polskich patriotów, etc. Tak? Także oczywiście pod kątem tego, żeby już w pierwszej turze zrobić wynik bliższy temu, który miał Duda w 2020 roku, niż ten, który on sam zrobił teraz. No ale to oczywiście jeszcze odległa perspektywa. Moim zdaniem jest pełne pole do popisu dla konkretnych polityków i partii w polskim Sejmie, jeśli chodzi o kwestie imigracji, żeby to wszystko, o czym tutaj mówiłem, uregulować. A dla opinii publicznej jest najważniejsze, żeby wymagać od polityków, wywierać presję, żeby proponowali konkretne rozwiązania legislacyjne, które będą regulować kwestie imigracji, tak żeby Polacy mieli swój własny kraj i żeby wszelka imigracja była rzeczywiście opłacalna dla Polaków, a nie była kaprysem wąskiego lobby czy grup interesu, które nie reprezentują polskiego interesu narodowego i które długofalowo także ekonomicznie nie są dla Polski opłacalne. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.